Ok, zainstalujemy zębatki. Tutaj mój znaczek wrócił sobie na miejsce. Teraz ładnie tutaj wyosiujemy go sobie tutaj z dołem, tak żeby nam tutaj ten timing pasował. To chyba nie tak, ale tak powinno być ok. Tylko sobie jeszcze tak delikatnie przesmaruję, żeby mi tu patuleja wszystko weszło dokładnie dobrze jak trzeba. Już to wszystko w oleju już i tak pływa. Dobra, teraz dobra, mamy to. Wprowadzamy sobie nasze zębatki na miejsce. Chociaż jeszcze też posmaruję, bo ją dokładnie wyczyściłem, bo to narzędzie takie było nie do końca. Dobra, instalujemy to. O, że nam to się rozjechało. O, teraz powinno być ok. Pięknie. Dobra. Jeszcze zanim dokręcicie, słuchajcie. Ważne sprawy, tak? Dwa znaczki tutaj na wałkach ustawione ku sobie. Ten znaczek ustawiony tutaj na linii razem na korpusie, tak samo ku sobie. No, tak, i tutaj ta kreska pod kątem prostym do tej linii, która tutaj jest i powinno być ok. Dobra, teraz zajmiemy się śrubami. Wyczyszczone zostały. W instrukcji podają, żeby dać trochę oleju pod spód, pod tą śrubę. Dobra, i teraz trochę tak zwanego threadlockera. W instrukcji jest podany czerwony Loctite. Mam tutaj taki sprawdzony Prolog. Daję radę spokojnie. Oczywiście nie szalejemy tutaj. Aha, jeszcze trzeba wyczyścić dobrze tutaj wewnątrz te gwinty. Ok, przeczyściłem gwinty. Nie wiem, na ile to widać. O, jest ładnie. Tutaj też wewnątrz. I teraz będziemy przykręcać. Żeby dokręcić to zgodnie ze sztuką na wymagany moment, tutaj instrukcja sugeruje posmarować podkładkę i śrubę właściwie od spodu olejem. Ja tutaj sobie dam trochę czerwonego szczeliwa. Nie szalejemy z tym. Tutaj ja Proloka akurat używam. Takie coś, żeby to gdzieś tam nam nie poszło. Olej to jest mocny, sprawdziłem go niedawno, o 20 ponad newtonów na odkręcenie i wkręcamy ręcznie. Sprawdzamy jeszcze raz to wyosiowanie, wszystko jest ok. Wkręcamy ręcznie. To samo robimy z
górną śrubą. Trochę oleju. No olej to głównie po to, żeby tutaj momentu nie oszukało za bardzo. Dobra, tutaj trochę o czerwonka. Takie coś. Wprowadzamy, dokręcamy ręcznie. Jak już nie idzie, to już tak śliskie ręce mam. Po prostu tak, żeby śruba dotknęła podkładki. O, dobra, mamy na miejscu. Weźmiemy sobie jedną, drugą. Dobra. Dalsza procedura. Wkładamy z powrotem naszą blokadę. Czekaj tam. Wkładamy naszą blokadę. Wrzucamy 5. bieg. Mamy cały czas wrzucony. I ja jeszcze dodatkowo zablokuję koło. Wniosę ten podnośnik, żeby koło zablokować. Żeby mieć pewność. Dobra, to co się delikatnie uniósł. I teraz tak. Pierwsze co, dokręcamy śruby na 20 Nm. Czekaj, jak to jest? 19,5. Dobra, dokręcam je na 20 Nm. Najpierw wolną. Jest. Teraz górną. Mamy dokręcone na 20 Nm. I następnie poluźniamy te śruby, odwracamy o 360 stopni. Zacznę tutaj. Poluźniamy. O. Raz i dwa. Poluźniamy o 360 stopni. Raz i dwa. I dokręcamy teraz na wymagany moment. Dobra, i teraz mamy tak. Mamy górną dokręcić na 46 Nm. To trzeba będzie inny klucz już zastosować. Teraz go sobie ustawimy. O, jest 40. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Dobra.
dokręcamy na 46 Nm. Dobra, mamy dokręconą, a dolną przykręcamy na 32 Nm. Też będzie potrzebny ten kluczyk. 32. Siedem. 32, nie wiem czy to widać będzie. Ale jest, jakby nie było. Upsi daisy. Cholera, przejściówka potrzebna. Jest. Trzydzieści dwa. Będzie. Ok. Dodatkowo ja tutaj posmaruję łańcuch olejem, żeby mu tu nie zabrakło. Tak samo napada. Nie ma co żałować tego. Łańcuchy tak. To sobie tutaj spokojnie dochodzi. Dobra. No i co? Zwolnimy napinacz. Zwolnimy sobie delikatnie napinacz. Wyjmiemy pin i bardzo delikatnie opuszczamy go na łańcuch. No i byśmy mieli ten temat załatwiony. Robimy jeszcze ostatnie sprawdzenie. Patrzymy, czy tutaj nie ma żadnych dziwnych rzeczy. Mam nadzieję, że ta pompa kurde będzie ok. Fajnie, że te zębatki tak się tu zgrały. Mamy wszystko załatwione. Będziemy przechodzili do instalacji popychaczy.